Tragedy is invisible. People turn away from it and run from it if they can. And it's hard knowing that you belong here. That your purpose lies amongst all this pain. But someone's gotta be there to pick it up. To push back. Witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Bassgram i dzisiaj przyjrzymy się trochę bliżej grom spod znaku The Division i dodatkowym materiałom rozbudowującym ich mroczny świat. Nie będę tu szczegółowo omawiał fabuł gier, jedynie je zarysuję, a bardziej skupię się na wszelkiego rodzaju dodatkach. Przyznam, że część pierwsza jest jedną z moich ulubionych gier na PlayStation 4. W porównaniu z innymi, bardziej hardkorowymi graczami, mam na niej przegrane tylko 350 godzin, ale jest to czas bardzo mile spędzony. Niekoniecznie w trybie multiplayer. Bardzo podoba mi się świat, jaki twórcy tego tytułu wykreowali. Kilka dni po Czarnym Piątku roku 2015 mieszkańcy Nowego Jorku zaczynają chorować i umierać. Ofiar zmutowanego wirusa ospy, zwanego zieloną trucizną, jako że przenosił się przez banknoty, jest tyle, że wyspa Manhattan została objęta ścisłą kwarantanną. Braki w dostawach żywności i środków pierwszej potrzeby potęgują rosnącą panikę i w tym chaosie siły porządkowe tracą kontrolę nad sytuacją w zastraszającym tempie. Ze sklepów zrabowano już wszystko, co było przydatne i więcej, a dodatkowo po okolicy oprócz większych i mniejszych grup rozbójników zaczynają panoszyć się uzbrojeni zbiegowie z więzienia Rikers, najemni żołnierze z grupy Last Man Battalion i sprzątacze. Obłąkańcza grupa składająca się z byłych pracowników oczyszczania miasta, którzy ogniem starają się zwalczyć zarazę. We're an elite, highly skilled group of embedded agents. They only call us when everything else has failed. We have no rules. We have no limits. Our job is to protect what remains. W tym chaosie do służby zostają powołani uśpieni agenci specjalnej dywizji, którzy mają pomóc w ogarnięciu sytuacji. But when we get the call, We leave everything behind. we are The Division. Przy premierze części pierwszej, która miała miejsce w marcu 2016 roku, dostaliśmy półgodzinny film live action. Ale za to jaki? Nie jest to może produkcja najwyższych lotów od strony aktorskiej, a i technicznie trochę leży, bo wygląda to nadal jak amatorski film, ale za to nadrabia klimatem i historią. I to bardzo. Mamy tu całą masę rzeczy znanych z gry. Tych większych, jak używanie rozszerzonej rzeczywistości czy zdolności, ale też małych smaczków, które dla fanów serii na pewno będą miłym akcentem. Mamy tam aktywację pierwszych agentów, poznajemy też Rikersów i trochę sprzątaczy, a kulminacyjna akcja ratunkowa w filmie to jest naprawdę coś wartego zobaczenia. Po Hollywoodzie od kilku lat krąży pomysł zrobienia adaptacji filmowej i prawa od dłuższego czasu ma Netflix, a w roli głównej ma zagrać Jake Gyllenhaal, jednak od dobrych kilku lat nie ma na ten temat żadnych wieści. Jeżeli to jednak nastąpi, to mam nadzieję, że będzie ona co najmniej tak dobra jak ten film. The Division Agent Origins można zobaczyć na Amazon Prime, przynajmniej na brytyjskim, a także znaleźć na YouTubie, niestety nie na oficjalnych kanałach Ubisoftu. Było jeszcze coś na kształt vloga prowadzonego przez jednego z agentów. Nazywało się to Isaac Transmissions
i było filmowym uzasadnieniem tygodniowych misji, jakie pojawiały się w grze. Jako że jest to przeważnie znalezienie różnego rodzaju materiałów, to misje same w sobie były dość nudne, ale jak dodamy do tego taki filmik, to od razu nabiera to kolorytu. I przy okazji nabieramy więcej chęci, żeby coś takiego zrobić. Świetny pomysł, muszę przyznać, bo nie dość, że wprowadza dodatkową motywację do działania, to jeszcze dodaje głębi światu The Division. To protect Division network integrity, this location was classified, but someone is after it, and after me because I have access. I got this call about an hour ago. You're in danger, Simon. My JTF team was ambushed and listen, don't know who we can trust. They're after you and Isaac. I think it's someone... St. Clair and the JTF team were escorting a Division weapons transport when they abducted her. If we find them... Alert. Oh, Intercepting shit. JTF radio They're under traffic. attack. St. Clair's team is heading into the dark zone, filled with cleaners right now. There's no way they're gonna make it back on their own. I have to figure out what the hell happened. Someone must have seen who took St. Clair. I need you to go into the dark zone, take out those cleaners, and get St. Clair's JTF team back to safety. I'll bring the mission details to you now. You're the only one who can do this, and I need you to do it now. Objective data has been updated. Biegając po ulicach Nowego Jorku, gracze mogą natknąć się nie tylko na znajdźki w postaci plików audio z nagranych rozmów telefonicznych, wizualizacji wydarzeń w poszczególnych dzielnicach nazywanych echami, czy zegarki zaginionych agentów, ale także na fragmenty dziennika należącego do niejakiej April Kelleher, która robiła notatki na marginesie książki, która dziwnym trafem bardzo dobrze opisuje sytuację, jaka panuje w otaczającym ją świecie. Jej tytuł to New York Collapse, a Survival Guide to Urban Catastrophe i można ją dostać na przykład na Amazonie, niestety jedynie w języku angielskim. Odręczne notatki poprzedniej właścicielki książki odnoszące się do tekstu i sytuacji, w jakiej się znalazła, nadają jej jeszcze lepszego klimatu. Co ciekawe, tekst zawiera w sobie również zagadki, ukryte wiadomości oraz elementy, które pomagają nam w ich rozwiązaniu. Jak na przykład bilet metra z wyciętymi okienkami, który musimy przyłożyć w odpowiednim miejscu książki, żeby odczytać ukryty przekaz. Jest to świetny dodatek budujący klimat spisku i zwiększający imersję ze stworzonym przez Ubisoft uniwersum. You don't know why you kept this drawing. It's not better than any other drawing by your child. You're way too big on it, and your wife was far prettier than this green scribble. It won't feed you. It won't keep you warm. It certainly won't protect you. It's just a drawing. 15 marca 2019 roku miała premierę druga część gry i z tej okazji Ubisoft przygotowało tylko 2 live-action trailery do gry, pomagające nam zagłębić się w świat gry i zrozumieć motywacje i działania członków SHD. Tym razem z zimowych zakamarków Wielkiego Jabłka przenosimy się do stolicy Stanów Zjednoczonych, by tam walczyć o utrzymanie ładu i porządku, ścierając się z nowymi frakcjami i nowym nieznanym zagrożeniem. Wróciły echa i rozmowy telefoniczne wzbogacające świat i budujące tło do wydarzeń w Waszyngtonie, a twórcy dodali do gry sezony, w których ścieramy się z kolejnymi złolami, przy okazji dostając kolejne mniej lub bardziej znaczące strzępki historii. Wydano też książkę, tym razem klasyczną, fabularną, swego rodzaju most pomiędzy wydarzeniami z pierwszej i drugiej części gry, w której powraca wspomniana wcześniej April Kelleher. Object of interest Książka nosi detected. tytuł The Division Skoro Świt i została opublikowana także w Polsce przez wydawnictwo Insignis. I chociaż książka jest ciekawa, to z klimatem gry nie miała zbyt wiele wspólnego. Fakt, mamy postać April, której to zapiski znajdujemy podczas przemierzania ulic Nowego Jorku w części pierwszej i która jest współautorką pierwszej książki osadzonej w uniwersum The Division. Mamy lokacje z obydwu części gry,
No i jest niewielkie fabularne nawiązanie do wydarzeń z części drugiej, ale poza tym nic szczególnego. Znaczy się tak, książka sama w sobie nie jest zła, bo ciekawie śledzi się losy głównych bohaterów i antybohatera także, ale zabrakło mi elementu technologicznego. Żaden z agentów nie używa urządzeń dostępnych dla nich w grze, prócz systemu Isaac, a szkoda. Byłoby miło poczytać o tym, jak to podczas walki bardzo pomocna okazała się mina poszukująca czy tarcza, albo jak agent Aurelio Diaz wchodzi w posiadanie świetlika czy innej nowej zabawki znanej z drugiej odsłony, ale niestety nic takiego się nie dzieje. Książka traci przez to trochę klimat i równie dobrze mogłaby funkcjonować w oderwaniu od świata The Division. No ale, idąc tym tropem, to z kolei The Division 2 prawie wcale nie zawiera wątków z książki. Pojawia się wspomniany w książce antywirus i tajna organizacja paramilitarna, ale o losach April dowiadujemy się bardzo mało. Jedyną wzmianką, jaką znalazłem, jest echo z jej udziałem, które świadczy tylko i wyłącznie o tym, że trafiła do Waszyngtonu. Ale nie ma ono żadnych nawiązań do końcówki książki, że tak enigmatycznie napomknę, co by nie było spoilerów zbyt dużych, jakby ktoś jednak chciał przeczytać. What's your name? April! My favorite month of the year. Thanks, April. We'll exercise caution. It's safe back this way. We killed all the gun-toting assholes already. Great! Good luck! You take care now, April. See? She was nice. She saw us. So what? We're just a couple of guys that didn't try to kill her. Nothing especially remarkable about that. If you say so. Let's go murder those gun-toting assholes she mentioned. It'll cheer you up. Otrzymaliśmy również dwa rozszerzenia komiksowe. Pierwszy z nich pod tytułem Extremis Malis składa się z 3 zeszytów. Został wydany przez Dark Horse i podobnie jak książka jest prequelem do wydarzeń mających miejsce w drugiej części gry. Bohater komiksu, agent Caleb Dune, napotyka w Nowym Jorku kolejne duże zagrożenie i wyrusza w drogę, zahaczając m.in. o Filadelfię, by trafić w końcu do Waszyngtonu, by tam szukać rozwiązania zagadki oraz zemsty. W Extremis Malis otrzymujemy kolejną niepowtarzalną historię ze świata The Division, w której oprócz systemu Isaac możemy także zobaczyć odczytywanie echa, używanie sprzętu tak już nam dobrze znanego z gier, czy bohaterów z broniami zarezerwowanymi dla konkretnych specjalizacji. Mamy także unikatową, choć bardzo krótką możliwość zapoznania się z tym, co się dzieje w jednym z innych miast, które w żadnej grze się nie pojawia. W końcówce Extremis Malis jest także bezpośrednie nawiązanie do trailera The Division 2 zaprezentowanego na targach E3 w 2018 roku. W trailerze możemy zobaczyć więc Caleba i jego towarzyszy broni, jak docierają do stolicy, a jedna z epizodycznych postaci w komiksie odgrywa bardzo ważną rolę w książce Skoro Świt. Drugim tytułem jest The Division Remission. Na tę pozycję było dość trudno trafić, gdyż przez ponad rok była dostępna tylko w języku francuskim. Jego fabuła osadzona jest w Waszyngtonie i wrzuca nas w sam środek konfliktu pomiędzy agentami i osadą Teatr z jednej strony, a hienami z drugiej, a pewne tragiczne wydarzenie z przeszłości 4 głównych bohaterów historii doprowadzi do bardzo interesującego i dramatycznego końca. Muszę przyznać, że komiks nie zaczyna się jakoś wyjątkowo dobrze i przez kilka pierwszych stron wiało taką wręcz prostotą konstrukcji historii i zdań, ale im bliżej końca, tym lepiej. W marcu 2020 roku Ubisoft wydało dodatek do drugiej części, dzięki któremu gracze mają szansę wrócić do Nowego Jorku i zmierzyć się z Aaronem Kinnerem, byłym agentem pierwszej fali, który zdezerterował i jeszcze w czasie trwania pierwszej części gry knuł za plecami naszych bohaterów. Tym razem jednak, zamiast iść klasycznie w filmik live action, Ubi postanowiło, że zrobi krótki film animowany, wprowadzający do DLC.
I wyszło bardzo dobrze, a ja się ponownie zastanawiam, czemu Netflix nie pochwycił tego jako serialu, jak to zrobił na przykład z Castlevanią. Things turned ugly. They abandoned us. I had to do something. I had to take control. Damn it! I know you will help me. You will lend me your skills, and in return, I will get you the answers you seek and deserve. Move! Go! 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 The Division betrayed you, Theo, just like when they had your father killed. The system is corrupt to its core, man. If we don't do anything about it, it'll never end. We must take down the Division. Don't worry, we'll get them. We'll get the truth out. Jest jedna rzecz, o której prawie zapomniałem wspomnieć. W ramach premiery The Division 2 dostaliśmy również grę na aplikację Messenger. Dzięki niej mogliśmy poczuć się jak agenci SHD i poszukać w naszej okolicy punktów echo, znanych z gier, i odtworzyć ich zawartość na naszym telefonie, a to dzięki technologii lokalizacji i rozszerzonej rzeczywistości. I dodatkowo odblokować parę kosmetycznych rzeczy dostępnych w The Division 2. Świetny pomysł, niestety coś poszło nie tak i po jednym dniu użytkowania Isaac przestał działać, a miałem do odkrycia jeszcze około 30 historii. Była to jednak jedna z najlepszych akcji marketingowych, jakie widziałem do tej pory i wcale bym się nie obraził, gdyby zamiast bota zrobiono z tego aplikację na telefony. Myślę jednak, że szanse są bardzo małe. A szkoda, bo uważam, że byłaby to jedna z najlepszych gier terenowych na rynku. W miesiącu premiery drugiej części Ubisoft i Dark Comics wypuścili też coś dla fanów bardziej rzeczowego podejścia do The Division, a mianowicie taką mini encyklopedię Świat The Division, łączącą w sobie informacje z obydwu części gry. Mamy w niej m.in. linię czasową wydarzeń, opisy frakcji występujących w Nowym Jorku i w Waszyngtonie, opisy broni i sprzętu używanego przez agentów SHD, czyli w zasadzie wszystko, czego fani marki i cosplayu mogliby poszukiwać. Są tu także akta osobowe postaci, tak tych dobrych, jak i złoli, a także agentów Duna i Diaza, dzięki czemu ich pojawienie się w komiksie i w książce zyskuje na znaczeniu, bo nie są już postaciami takimi marginalnymi. Można by się było spodziewać, że to już koniec materiałów do dwóch pierwszych odsłon The Division, ale nie. 5 lat po premierze części pierwszej na amazońskiej platformie audiobookowej Audible albo Audible pojawiło się ekskluzywne słuchowisko The Division Hearts on Fire. Trzymająca w napięciu bardzo udana produkcja będąca prequelem do nowojorskich wydarzeń, w którym to śledzimy proces rekrutacji i pierwsze starcia świeżo upieczonej agentki pierwszej fali Melanie Hoskins, której głosu udziela Kathy Sackhoff, znana m.in. z serialu Battlestar Galactica. Już rok później dostaliśmy też książkę z serii Rozdroża, niestety póki co niedostępną w języku polskim. Można domniemywać, że The Division Recruited jest kolejną książką przejściową, tym razem pomiędzy The Division 2 a nadchodzącym w bliżej nieokreślonym czasie The Division Heartland, gdyż to właśnie do serca Stanów Zjednoczonych wraz z niewielką drużyną agentów SHD wybiera się Moira Kinai, mieszkanka niewielkiej osady pod Waszyngtonem, by zażegnać kryzys związany z dostawami żywności dla całego wschodniego wybrzeża. Historia jest bardzo ciekawa, mamy tam sporo opisów używanego przez agentów sprzętu, a także znaną z drugiej części gry frakcję wyrzutków, czyli Outcasts, oraz wgląd w to, jak wygląda sytuacja w niepoznanych jeszcze regionach Stanów. Styl pisania pozostawia jednak sporo do życzenia. Słuchałem tej książki w audio, gdyż tak samo jak wspomniane wcześniej słuchowisko jest ona dostępna na Audible,
I kolejnym minusem w jej odbiorze w takim formacie jest pani lektorka, a jej próby robienia różnych akcentów, w tym brytyjskiego, wywoływały u mnie uśmieszek żenady. Druga książka z serii, The Division Compromised, ukazała się drukiem w grudniu 2022 roku i tam także śledzimy poczynania już agentki The Division, Moiry Kinaj i kilku osób znanych z poprzedniej odsłony serii Rozdroża. Tym razem jednak akcja przenosi się na podmokłe tereny Luizjany, gdzie nowe zagrożenie i nowe spiski prowadzą do jeszcze większych kłopotów. Podobnie jak to było w części pierwszej, mamy tu opisy charakterystycznego dla serii uzbrojenia i wyposażenia. Poznajemy także kolejne rejony Stanów po wybuchu epidemii, nowych przeciwników i sojuszników. Muszę powiedzieć, że przez pierwszą część widać było sporą poprawę w stylu, jednak gdy akcja się zagęszcza, znowu wracamy do ciągłych powtórzeń typu Moira powiedziała, Leo powiedział. Mimo tego historia jest naprawdę wciągająca, ale ponownie słuchałem tego w audiobooku i lektorka jest chyba jeszcze gorsza niż przy części pierwszej, bo nie dość, że z marnym skutkiem próbuje robić akcenty, to jeszcze robi głosy. Oszczędźcie sobie tego i jeżeli tylko czytacie po angielsku, to sięgnijcie po pisane wersje obu książek, bo póki co nie wiem nic o polskich wydaniach. Tak się szczęśliwie złożyło, że podczas przygotowywania tego materiału odbył się The Division Day, podczas którego twórcy rzucili trochę światła na przyszłość serii i pod koniec 5. roku wspierania The Division 2 dostaniemy kolejne fabularne rozszerzenie. Jeszcze nie wiadomo, co dokładnie w nim będzie, ale jest to bardzo ekscytująca wiadomość dla fanów tytułu. Dostaliśmy też trochę więcej informacji o nadchodzącej mobilnej grze The Division Resurgence, której akcja przeniesie nas z powrotem do Nowego Jorku, a oprócz istniejących już zagrożeń pojawiło się kolejne – frakcja wolnych ludzi. Patrząc na urywki z gameplaya można wywnioskować, że pojawią się osady, czyli system znany już z drugiej części gry. Szczerze powiem, że akurat komórkową odsłoną jakoś szczególnie się nie jaram, ale ciekawie będzie zobaczyć nowe historie w znanym i chyba najbardziej lubianym pierwotnym środowisku serii. Pokazano także fabularne intro i kolejne informacje z nadchodzącego The Division Heartland. Bostońska agentka Mackenzie Reed trafia do miasteczka Salt Creek, podążając śladem innego, zbuntowanego agenta, który był jej dowódcą. Zamordował on swój cały oddział, oprócz Mackenzie, i uciekł z miasta w kierunku środkowych Stanów. I właśnie w Salt Creek dołączamy do agentki Reed, by pomóc jej w opanowaniu sytuacji. A ta jest naprawdę tragiczna. Na Heartland czekam z dużym zainteresowaniem, chociaż patrząc po materiałach zaprezentowanych na The Division Day, nie zanosi się na to, byśmy mieli możliwość spotkania którejś z grup poznanych w trakcie wojaży agentki Kinaj w serii Rozdroża. Przynajmniej nie na początku. Poznamy za to dwie nowe wrogie frakcje – Sępy i Żniwiarzy. Bardzo ciekawie będzie też zobaczyć, jak małe społeczności nie mogące liczyć wcześniej na pomoc dywizji czy większych organizacji antykryzysowych radzą sobie w trudnych czasach zarazy. In The Division, what help did the Heartland get? This game ties directly into the timeline and introduces all new characters and storylines to the franchise. As players progress, they unlock the ability to select one of 3 active classes. Every class brings something unique to the table, from the survivalist ability to highlight loot behind walls, to the weapons expert ability to craft and deploy an assault turret. Combining these classes in a squad helps you overcome Silver Creek's toughest challenges. Where one teammate might be falling behind, you really want to make sure that you're picking up that weight. Drugą, najciekawszą rzeczą pod względem rozbudowy świata było dla mnie ogłoszenie kolejnego komiksu. W 2024 roku na platformie Webtoon ma zacząć pojawiać się odcinkowy komiks internetowy, w którym będziemy śledzić losy powołanego do służby w SHD nauczyciela z Houston. Na sam koniec transmisji dostaliśmy też ładnie zwizualizowaną linię czasową wydarzeń z uniwersum, uzupełnioną o rzeczy, jakie mają mieć miejsce w nadchodzących Resurgence i Heartland. Started pouring in from first wave agents about the unimaginable levels of chaos that they were witnessing.
Among other missions, First Wave agents are tasked with escorting a local community leader to safety, but find themselves coming to the aid of the Trinity Church, which is under attack by raiders. They arrived, but were too late. The group had already left and had taken a number of key medical personnel with them as hostages. The agents were able to catch up with the raiders on Liberty Island, but this came at a cost. They continued to fight the growing violence in an attempt to restore order to the city, but within days, contact with the entire Division team in New York was lost. In early January, a new wave of Division agents in the District of Columbia, Washington, D.C. was activated by the President. Food and gas shortages combined with... I to by było na tyle z poszerzonego świata The Division. Mimo że jest tego póki co niewiele w porównaniu do innych gier, jak na przykład Warcraft, ale są to wszystko bardzo fajne dodatki, dzięki którym fani serii mogą sobie wypełnić czas pomiędzy oczekiwaniem na kolejne odsłony, albo pomiędzy kolejnymi rozgrywkami. Mam nadzieję, że materiał Wam się podobał, a jeżeli tak, to nie zapomnijcie zostawić kciuka w górę. Dajcie też znać w komentarzach, co sądzicie na jego temat i czy może chcielibyście zobaczyć jeszcze jakieś inne filmy o poszerzonych uniwersach, a ja się już z Wami żegnam. Do następnego razu. Trzymajcie się. Cześć, cześć. Dodatkowo po obszarze zaczynają poruszać się... Zaczynają panoszyć się uzbrojeni zbiegowie z więzienia. A dodatkowo po obszarze... Jesus! Po Hollywoodzie od kilku lat krąży pomysł zrobienia adaptacji. I podobno prawa do... Kulminacja. Świetny skrót myślowy. Ze stworzonym przez Ubisoft Uniwersum. Wróciły echa i rozmowy telefoniczne wzbogacające. Świetnie. Wróciły echa i rozmowy telefoniczne Bullshit. Jeszcze raz. I można ją dostać na przykład na Amazonę. Bohater komiksu Agent. By trafić w końcu do Waszyngtonu, skup się. Kolejną niepowtarzalną Extremis Malis Mamy tam też bardzo ciekawe bezpośrednie. I jeszcze w czasie trwania pierwszej części gry na amazońskiej platformie.